Nazywam się Halina Wojtowicz-Moszyńska, mieszkam w Jeleniej Górze. Od ponad 10 lat prowadzę działalność wolontarystyczną w stowarzyszeniu pod nazwą Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie. Swoją przygodę z wolontariatem rozpoczęłam bardzo, że tak powiem, ciekawie, bo napisałam do Fundacji Yves Rocher Ziemia planetą kobiet o tym, że w Sobieszowie marzymy o tym, żeby była nasza miejscowość piękna, zadbana, żeby coś w niej się działo. I dzięki temu, że wygrałam pierwszą nagrodę, było to 5000 euro, co na ówczesny czas było bardzo dużą kwotą, pozwoliło nam rozwinąć naszą działalność w tymże stowarzyszeniu. Było to dla nas tak jakby wyzwaniem, że skoro zdobyliśmy międzynarodową nagrodę, to może my zrobimy coś dla Sobieszowa. Nasze działania skierowaliśmy na aktywizację i integrację społeczną, przez to organizowaliśmy szereg imprez, spotkań, eventów. Staraliśmy się te pieniążki, które otrzymaliśmy z nagrody, zainwestować w wiele rzeczy, między innymi w iluminację kościoła, poczty, domu kultury, żeby one wieczorem świeciły żywym blaskiem. Udało nam się. Potem zaproponowaliśmy, aby legenda, która jest związana z Sobieszowem, Kunegundą, księżniczką z zamku Chojnik, stanęła u stóp Chojnika i nam się to udało. Między innymi był taki projekt, początkowo bardzo ładna Kunegunda miała być, która się okazała, że w sumie jak poznaliśmy legendę, nie była taka wspaniała, była to bardzo niedobra kobieta. No i nasz regionalny artysta, pan Wojciech, zrobił nam z drzewa lipowego. Piękna sceneria z widokiem na Chojnik. Można było siąść na ławeczce i zrobić sobie zdjęcie z Kunegundą. Poza tym, jako że aktywizujemy społeczność, tak, organizujemy cookresowe spotkania z władzami miasta, między innymi z prezydentem miasta, z radnymi, zapraszamy ciekawych ludzi na nasze spotkania, organizujemy również imprezy integracyjne, jak Noc Świętojańska pod Chojnikiem, to bardzo ciekawa impreza. Robimy również różne spotkania. Ostatnio w ubiegłym roku zagospodarowaliśmy nieczynny plac, gdzie kiedyś był rynek, na piękny skwer, taki nowoczesny skwer, gdzie laboranci mają swoją enklawę małą. Dla dzieci organizujemy rokrocznie Mikołajki. Staramy się, żeby Mikołaj dotarł do najbiedniejszych dzieci. Poza tym próbowaliśmy stworzyć taką lokalną tradycję z racji tej, że mamy piękny stary kościół świętego Marcina, to zaproponowaliśmy, że będziemy na to święto piekły marcinki, coś w rodzaju rogu, ale taki tradycyjny wyrób piekarniczy i z pieniążki, które otrzymamy ze sprzedaży dochód, przeznaczymy właśnie na paczki mikołajkowe i to nam się rokrocznie udaje. Od kilku lat już taką akcję prowadzimy. Poza tym staramy się, żeby wpływać na lokalną społeczność. Dzięki Funduszowi Ochrony Środowiska mamy szansę i miasta mamy taką tablicę ogłoszeń, gdzie dajemy różne informacje na temat ekologii, na temat co się dzieje w naszej miejscowości. Staramy się po prostu zainteresować mieszkańców naszą działalnością. Staramy się, żeby to było coś dla naszych ludzi. Nasza organizacja jest małą, lokalną organizacją. Nie rozszerzamy naszej działalności, szczególnie w ostatnim okresie pandemia spowodowała, że jakby nasz zastój. Niemniej jednak będziemy dalej pracować nad tym, dlatego że w tym okresie 10 lat wytworzyła się już grupa ludzi, która tak samo jak ja wolontarystycznie udziela się społecznie, próbuje coś zrobić dla dobra naszego społeczeństwa.